Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam Was na kolejną się na mapie Willow Bend. Mapa jest inspirowana dolną częścią rzeki Arkansas, dokładnie. Mapę stworzył Cobble73, Matt i Shanty Boys Map Creation. Pojemność mapy 155,96 MB została wydana 29 maja 2026 roku na wszystkie platformy. Z mapą ściągają się dwa mody. No i to są mody, chyba shopy z tego co kojarzę, co patrzyłem. Mapa prezentuje się w ten sposób. Nie jest to jakaś skomplikowana mapa, prosta mapa z dużymi polami, także jest możliwość, żeby się tutaj pobawić dużym sprzętem. A my przechodzimy do omawiania mapy. A więc tak, jeśli chodzi o rodzaje roślin, to są podstawowe, nie ma nic dodanego, jakichś ekstra roślin. Na poziomie łatwym zaczynamy od terenu. Tutaj pole numer 18, to jest 21 hektarów za 635 tysięcy. Tu mamy kolejne pole, to jest 10 hektarów, no 11 cały za 327. Tutaj mamy teren za 3 hektary 100 tysięcy. No i tu jeszcze raz. No 18. Aha. Dobra, czyli 18 to jest pole oraz teren, na którym znajdują się nam budynki i farma. I sprzęt, także to jest jeden teren, 18. Myślałem, że to jest osobno, a jednak nie. To jest tutaj, dobra. Czyli mamy 3 tereny, które należą do nas. Jeśli chodzi o cenę innych terenów, tutaj mamy 3 hektary za 89 tysięcy. Kurczę, nie wiem, czy to będzie, czy był hektar. 1,6 hektara za 48 tysięcy. No to myślę, że takie dość adekwatna cena. Tutaj duży teren jest, bo jest 52 hektary za 1 573 tysiące. Tutaj też jest duży 44 hektara za 1 300 000, 31 hektarów za niecałe 1 000 000, 23 za 700 tysięcy. No i tutaj mamy 40 hektarów za 1 200 000. Tu jest taki pasek, jest jeszcze do dyspozycji za 193. Tu mamy teren za 173. Terenu, gdzie znajdują się skupy oraz produkcję nie można kupić. Tutaj mamy jakiś teren leśny 678, mniejszy 347 i jeszcze mniejszy 219, także mamy na różną kieszeń. Tu też na dole jeszcze jest teren 223. Mamy też tereny, gdzie znajdują się domy i można by było zaadaptować pod farmę. Tu jest jeden, gdzie jest 1 000 000, tutaj jest drugi, gdzie jest 238, no i tu jest trzeci, gdzie jest za 48 tysięcy, także to w sumie może kupię i Wam pokażę, jak to jest dom. Tam jest kilka miejsc do chowania sprzętu, to jest takie malutkie, tu jest trochę większe, a tu jest jeszcze większe, a to jest największe, także można to zaadaptować, jak to mówiłem, pod farmę, zagrać sobie ze znajomymi lub po prostu samemu zadecydować co i jak. Jeśli chodzi o kalendarz, to przedstawia się w ten sposób. Zwierzęta na poziomie łatwym mamy kurnik, mamy obory dla krów dużą oraz chlew. Kontrakty dostępne są. Tutaj mamy dostępne produkcje na tej mapie. W posiadanych nie ma nic. Jeśli chodzi o finanse i statystyki, to tutaj mamy 25 znajdziek. No i tyle, jeśli chodzi. No a jeśli chodzi o samo zwiedzanie, to zaraz przydałoby się tutaj wynająć jakiś pojazd, żeby objechać to. Także weźmiemy sobie tutaj pyk, wynajmij. Dobra. O, jak daleko trzeba iść. Warsztat. Tu jest przy sklepie. Jest jeszcze jeden warsztat, także będę Wam pokazywał co, gdzie, jak. Dobra. A więc tak, stąd sobie wyjeżdżamy i tutaj mamy ten farmerski market. Tam sobie podjedziemy. O, może od razu to. Bo tu mamy w tym miejscu również produkcję, jak widać. Zakład krawiecki.
240 000. To była receptura. Dobra, i stąd... A, dobra, to sobie takie kółeczko zrobimy na takim układzie. Tutaj mamy stację paliw. Kurczę, taka znajoma. Już gdzieś widziałem tę stację paliw. Nie wiem, tutaj jest warsztat. Też, czy nie? Tu się podnosi windy. Aha, chyba nie ma warsztatu. Tu będzie raz tylko napełnianie jest. Zaraz zobaczę na minimapę, jak to wygląda. A, jest stacja, dobra. A, warsztat jest tutaj, dobra. Myślałem, dobra. Gdzie jest pojazd tutaj? Tu obok mamy kolejną produkcję, ale... A dobra, zrobimy ją od razu. To w sumie taka mapa, jak widać, bez żadnych takich dekoracji, czyste pole i stoją fabryki. 300 000 za budynek cieśli. No i widać, że to raczej standardowe będzie. Dobra, jeszcze mamy 3 minuty do tego, aby gotówka zawitała na konto. Może jeszcze wystarczy. Muszę mi jeszcze tutaj podjechać. Raz, czemu nie używam minimapy? O, teraz jest dużo wygodniej. Dobra, to najpierw podejdziemy sobie tam zobaczyć ten żółty znacznik. No i tak jak mówiłem, to jest warsztat właśnie w tym miejscu. Dodatkowo. Także jeśli chcecie, możecie sobie tutaj przyjechać, naprawić sprzęt. Nie wiem, czy to nie ma już nic więcej. Dobra. I tak jak mówiłem, no, mapa jest przyjemna dla dużych sprzętów. Nie ma żadnych jakichś żywopłotów czy ograniczeń płotów do tego, aby tutaj przemieszczać się naprawdę dużym sprzętem. O, pieniążki wpadły, to można robić zakupy, jeśli chodzi o produkcję. Tutaj mamy tartak, tak? Tartak 300 000. To jest jeden. Receptura. Naprzeciwko mamy przędzalnię. Za 180 000. Receptura jedna, druga. Także mapa taka, no jak to od Shanty Boys Creation. Tak jak mówiłem wcześniej na temat właśnie tego, że Shanty Boys, który zajmuje się robieniem map. Tu mamy Mleczarnię 210 000, który robi od jakiegoś czasu już mapy. Po prostu pewnie szuka nowych talentów. No i między innymi wypuszczają takie właśnie oto mapy. Proste mapy, nic skomplikowanego. I tego no dość sporo jest, powiem wam, bo nie wiem, no w sumie te mapy są na szybko robione, z tego co widzę. Nic skomplikowanego, prosta mapa, nawiązująca właśnie do takich map, nie wiem, 15, 17, coś w tym stylu. Tutaj mamy biogazownię, 875 000 kosztuje. Receptura jedna, druga, trzecia, czwarta. Także prawdopodobnie można będzie się spodziewać więcej tych map, więc takie proste mapy do rozgrywki, jeśli kogoś interesuje. Tutaj mamy handlarzy zwierzętami, także standardowy to możemy kupić obornik, gnojowice, kupić zwierzęta i sprzedać belki. No i tu jest sklep, przy którym rozpoczęliśmy. Pojawiamy się raczej. Tutaj mamy młyn. 288 000. Receptura już tu pokazuje. Dobra. Mamy recepturę. No i teraz idziemy dalej. Tak właśnie zastanawiam się, czy to jego poszukiwanie zaowocuje i będzie jakiś twórca, który naprawdę zrobi dość ciekawą mapę. Dobra, tu mamy handlarzy zwierzętami, to już żeśmy zrobili. Jedziemy dalej. Widać, teren jest dość płaski na tej mapie, także nie ma jakiegoś tam nie wiem,
myślenia, jaki sprzęt sobie mocno zakupywać, więc tutaj tylko to, co Wam przypadnie do gustu. No powiem Wam na początku, jak to FS25 wyszło, to brakowało map. Teraz tych map jest naprawdę dużo, bo w sumie ominąłem jedną, nie ominąłem, tylko nie zrobiłem jednej mapy, ze względu na to, że tam było 40 modów do osiągnięcia. A tak to powinno być wszystkie mapy, jakie powychodziły na crossplayera. Tu mamy kolejny tartak 150 000. Receptura jedna, druga. Więc jeśli sobie wejdziecie na moją playlistę, to tyle ile filmów jest, to tyle map jest na farmingu aktualnie, więc jeśli Was to interesuje, to zapraszam do prześledzenia sobie. Zajrzenia na playlistę. I właśnie to był taki zamysł zrobienia właśnie takiej playlisty z mapami do farminga, żeby sobie właśnie sprawdzić, zanim sobie ściągniecie mapę, czy to się opłaca, czy jak to się przedstawia i czy warto. Tutaj mamy fabrykę papieru. 525 000. No i tu receptura jedna i druga. Także są mapy, które warte są uwagi, są mapy, które nie będą dla każdego, więc lepiej sobie sprawdzić, zobaczyć jak to wygląda i wtedy decydować, czy się opłaca ściągać. No, szczególnie teraz, jeśli chodzi o konsole, osoby, które ściągają mapy na konsolę, no to muszą zwracać uwagę, ile tego oprócz mapy jest do ściągnięcia, no bo to jednak zaśmieca pamięć i później brakuje, jeśli ma się swoje mody pościągane. Tu mamy silos, jak widać w tym miejscu są świnki. Już zaraz zobaczymy, ile tutaj świnek mamy w tym miejscu. 381. Widzę, fajnie połączone jest, znaczy połączone z takim przejściem pomiędzy zwierzątkami. Tutaj mamy oborę dla krów z takim głazem po środku. Dali jakąś dekorację. Nie, żeby nie było tutaj żadnych dekoracji, także jest coś co niecoś z dekoracjami. Nie, przyjechałem tutaj z tej strony, nie wiem, czy tu jest trigger. A, trigger chyba był z tamtej strony. No. Nie, tak się zamyśliłem, patrząc na ten kamień, co on symbolizuje. 339 krówek tutaj pomieścimy. Także tu mamy dwa pastwiska, tu mamy sprzęt, od którego zaczynamy. Jak widać, jest harwester, są dwa traktory. Co tu jeszcze mamy? Dom rolnika, szopę, kurnik jeden taki mały. No i to wszystko, no, nic więcej. Proste rzeczy. 20 kur to pomieścimy. Jeszcze zobaczę, czy tu coś jest schowane. Nic. No i takie. To jest chyba ta szopa, która się ściąga też między innymi. No i tyle. Tak się przedstawia mapa. Zerknijmy jeszcze z trybu budowy, jak to się przedstawia. Proste, nic skomplikowanego. No. Tutaj mamy jakiś zagajnik ze zbiornikiem takim ala wodą. No i tak jak mówiłem, tutaj mamy jedno to mniejsze, gdzie mamy właśnie te miejsca do spania. To było jedno i stąd jak pojedziemy tą drogą tutaj, dojedziemy właśnie do tego miejsca, to jest drugie, gdzie możemy sobie zakupić i tu będzie miejsce do spania. No i później to trzecie miejsce, które jest drogie, bo jest otoczone polem, które też musimy kupić. No i tu też mamy miejsce do spania. I tyle. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Pozdrawiam gorąco. No i widzimy się w kolejnym materiale już niebawem. Na razie, cześć.